Siema! W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać Sega Game Gear. Konsola ta cierpi na bardzo powszechną dolegliwość, jaką są słabe kondensatory, które po wielu latach użytkowania po prostu się zużywają i są następujące objawy. Przede wszystkim coraz słabsza widoczność na ekranie. Kiedy patrzymy na ekran z góry, wtedy nie widzimy obrazu, musimy trzymać konsolę pod bardzo takim nachylonym kątem, wtedy dopiero widzimy obraz. To jest objaw, że kondensatory już wysiadają. Jeśli nie ma obrazu w ogóle, no to już wysiadły całkowicie. Jeśli nie ma z kolei dźwięku, to znaczy, że wysiadły kondensatory na wzmacniaczu w konsoli. Także dzisiaj będziemy wymieniać wszystkie kondensatory, tak aby nasza konsola chodziła jak nowa. Jedyne co będzie nam potrzebne to właśnie kondensatory. Do naprawy płyty głównej, a więc do tego aby obraz był wyświetlany jak należy, potrzebne będą kondensatory o pojemnościach 100 mikrofaradów 2 sztuki, 0,47 mikrofarada 2 sztuki, 22 mikrofarady 1 sztuka, 4,7 mikrofarada 1 sztuka, 33 mikrofarady 1 sztuka, 68 mikrofaradów 1 sztuka i 10 mikrofaradów również 1 sztuka. A więc w sumie 9 kondensatorów. Po ich wymienieniu konsola będzie chodziła jak nowa. Z kolei jeśli nie macie dźwięku, to będą Wam potrzebne 3 kondensatory po 100 mikrofaradów oraz 2 po 47 mikrofaradów. Jeśli chodzi o napięcia, te podałem Wam tutaj przy mikrofaradach, przy pojemnościach podałem Wam również napięcia oryginalnych kondensatorów. Kondensatory, które Wy sobie kupicie, nie muszą mieć takich samych napięć, mogą mieć większe. Lepiej, żeby nie miały mniejszych, ani też jakoś ogromnie wielkich, ale no, z doświadczenia wiem, że będą one większe, bo ja również mam większe. Zatem zaczynamy robotę. Najpierw musimy rozkręcić konsolę. Następnie zdejmujemy połowę i odpinamy taśmy w tym miejscu. Znaczy, no, można powiedzieć, odpinamy i tu również. I tak, to jest wzmacniacz. To jest wzmacniacz, to będziemy naprawiać na końcu. Czyli to jest od dźwięku, jeśli nie macie dźwięku. Teraz odkręcamy płytę główną. Tutaj jest tak, jedna śrubka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i te dwie duże śrubki tutaj. Natomiast tych 4 śrubek przy tym srebrnym nie odkręcamy. Kiedy już je odkręcimy, wyjmujemy płytę główną. Teraz trzeba zabezpieczyć ekran, żeby nam się nie porysował. I teraz obracamy płytę główną na tą stronę i przyjrzyjmy się. Oto i są nasze kondensatory, które musimy wymienić. Setka, 22, 4,7, 0,47, 0,47, 10, 33, 100 i 68. Czyli ta dziewiątka. Po tej stronie są jeszcze dwie dziesiątki, ale tych nie musimy wymieniać, bo one nie wpływają nam na jakość obrazu. Zatem wymieniamy te 9 kondensatorów. Zanim przystępujemy do odlutowania, jedna rada. Nie odlutowujcie wszystkich naraz, bo później, kiedy będziecie wstawiać nowe, może Wam się pomylić, gdzie był który. Odlutujcie jeden, na to miejsce wstawcie nowy, potem drugi i tak dalej. Żeby odlutować sprawnie kondensatory, trzeba posmarować ich tam, gdzie są przylutowane, odrobiną pasty lutowniczej. W ten sposób, bo inaczej taki stary lut, to nawet od gorącej lutownicy nie będzie chciał się rozpuścić. Później bierzecie sobie tak, poruszacie, bo on jest tam przyklejony. I teraz wystarczy wziąć lutownicę i działać. Za bardzo nie mam jak tutaj tego ogarnąć, dlatego patrzcie, bierzecie, trzymacie tutaj i przygrzewacie lutownicą z jednej strony, teraz z drugiej.
to tak skwierczy, to właśnie skwierczy pasta, bo ona nam tutaj przeżera. O, i pięknie nam się jedna setka już odlutowała. Teraz możecie kawałkiem ścierki przetrzeć tamto miejsce, jeśli zostały jakieś resztki pasty. I teraz w to miejsce, proszę bardzo, odlutowane. Teraz w to miejsce musimy przylutować nową setkę. Kondensatory, właśnie nie powiedziałem tego. Oczywiście sprzedają je na ogół po 10 sztuk. Nie sprzedają tak pojedynczo. No może gdzieś tam w sklepie elektronicznym, ale jak ja zamawiałem przez internet, wszystkie kondensatory, jakie są potrzebne, razem z przesyłką kosztowały mnie niecałe 30 zł, a więc jest to wydatek około 20-30 zł. Jak widzicie, są to zwykłe kondensatory. Jedynie kondensator 68 mikrofaradów kupiłem tantalowy. Jest to kondensator maleńki, tylko że one są droższe. Ale jeśli ktoś chce, to może sobie kupić wszystkie kondensatory tantalowe, bo są one ponoć trochę lepsze. Teraz będziemy brać kondensatory i przylutowywać. Wsadzamy setkę. I pamiętajcie, żeby wsadzać minus do minusa, plus do plusa. Tutaj przy każdym na płytce jest plusik pokazany. Tak z kolei na kondensatorze macie minusiki, więc będziecie wiedzieli, jak wkładać. Wsadzamy kondensator. Ja już uprzednio przygotowałem. Bierzemy cynę, bierzemy lutownicę i działamy. Dobra. Jeden kondensator mamy przylutowany. Następny wyjmujemy teraz 68. Oczywiście kolejność jest dowolna. Ja tylko tak robię, jak mi lepiej pasuje. No co ty, chamku mały? Wyszedł 68. I teraz 68, jak mówiłem, będę przylutowywać tantalową. Jest to takie małe coś, bardzo małe. Na górze jest minusik, to znaczy, że minusikiem do góry, tak jak wskazuje tutaj przeciwny plus na płycie. I teraz tu trzeba bardziej precyzyjnie go przylutować. Dobra, jedna strona przylutowana, teraz druga. Dobra, siedzi. No i tutaj macie właśnie porównanie, jak wygląda tantal maleńki, a jak wygląda setka duża, zwykła. Jest różnica, prawda? Dobra, idziemy dalej. Teraz będziemy wymieniać drugą setkę, tą na górze. Ona jest przy krawędzi i ciężko się do niej dobrać. O! I już. Kolejna setka odczepiona. I kolejną setkę zaraz będziemy przylutowywać. Tym razem minusem do dołu. Dobra. Kolejna setka przylutowana. 22. Odczep się. Przypominam, że wcześniej posmarowałem wszystkie luty pastą lutowniczą. Dlatego się tak łatwo odlutowuje. 22. Wyszła. Jest 22. Plusikiem do góry. Jeśli się da za dużo cyny, to trzeba użyć odsysacza. Ja tu właśnie dałem za dużo. Dobra. 22 przylutowana. Teraz odrywamy 4,7. Dobra. 4,7 i będziemy przygotowywać nowy. Dobra. 4,7 przylutowane. Odlutowujemy 0,47. Można nawet obie naraz. To już nie jest problem, bo się nam nie pomylą, obie są takie same. To chyba za słabo posmarowałem, bo nie chce się skurwysyn odlutować.
No i właśnie, tu trzeba teraz poprawić, trochę poddać więcej pasty i go jeszcze raz, bo to już są zaśniedziałe luty, bo tu może i... Dobra, 1,047. Teraz bierzemy się... Mam nadzieję, że coś widać, bo niestety nie mam możliwości patrzenia w kamerę. Więc czasem tylko zerkam, czy coś tam widać. No i dobra, jedziemy, nie ma co zwlekać. Plusik. Gdzie jest to druga? Okej. Tu będzie już trochę gimnastyki, bo dwa obok siebie nam nie wejdą, nie ma takiej opcji. Ale zaraz coś będziemy myśleć. I druga tak samo. Dobra. Jedna już siedzi. Drugą musimy przylutować trochę bardziej bokiem. A to z tego względu, że inaczej nam nie wejdzie. To jest tylko jedyny powód. Ale ja już sobie przygotowałem tutaj kondensator z dłuższymi nóżkami, dzięki czemu może podejść bardziej od boku. Oczywiście cały czas musicie pamiętać o plusach i minusach. Dobra. Siedzi. Obie 0,47 już siedzą. Teraz zostały nam raz, 2, 3, 4, 5, 7 już zrobionych. Zostało nam 33 i 10. To zacznijmy od 10. I teraz przylutujemy 10. I został jeszcze jeden, czyli 33. Dobra. Odczepił się zasraniec. I dobra, trzeba przetrzeć trochę brud. I bierzemy 33, czyli już ostatni kondensator. Dobra, już wszystkie 9 mamy przelutowane. I nawet nie wygląda to jakoś koszmarnie. Więc możecie sobie teraz zobaczyć, wszystkie 9 starych kondensatorów leży tutaj. I mamy przelutowane. Możemy kontynuować. Teraz dźwięk. Wzmacniacz znajduje się tutaj. Odkręcamy 4 śrubki na tej blaszce i ją zdejmujemy. I tutaj mamy 5 kondensatorów. 3 po 100 mikrofaradów i 2 po 47. Jeśli nie macie dźwięku i wymienicie tylko te po 47, to dźwięk powinien wrócić, ale jeszcze w niedoskonałej formie. Będą szumy. A jeśli wymienicie wszystkie 5, wtedy dźwięk będzie bardzo dobry i bardzo głośny. Tutaj się odkręca te 2 śrubki, można to wyjąć, potem tylko że później to będzie latać, jak będziecie przy tym, bo to jest lekkie. Jeśli macie duże kondensatory, to trzeba je też tu poupychać. Ja tu nie będę wymieniał akurat, bo już wymieniałem w 2 poprzednich konsolkach, w tej akurat mam dźwięk sprawny, więc nie będę tego jeszcze robił na razie, póki wszystko działa. Nie ma sensu. Ale zobaczcie sobie na zdjęciach, jak to wygląda u mnie po zrobieniu w 2 pozostałych konsolkach. Jak widzicie, jest bardzo ciasno. W tej pierwszej szczególnie trochę za długie dałem nóżki i musiałem to poupychać. Jeszcze zaizolowałem kondensatory tą czarną taśmą, w razie żeby nie było jakichś przepięć. I też tutaj ta 47 dolną dałem właśnie tak bokiem, żeby później się wszystko zamknęło. Pamiętajcie, muszą być należąco, jeśli są duże, żeby blaszka potem się zmieściła i również żeby konsola się dała zamknąć. Najlepiej tu dać tantalowe, bo są małe i wejdą wygodnie.
Dobra, konsola złożona. Teraz włączamy z grą Sonic 2. Jest nawet za jasno. Trzeba zmniejszyć światło. O. I proszę bardzo. Wszystko działa pięknie. Teraz podświetlenie jest dużo mocniejsze niż wcześniej. To za sprawą nowych kondensatorów, a więc operacja się udała. I więc jak widzicie, konsola jest w pełni sprawna. Wystarczyło wymienić kondensatory. Zatem polecam każdemu tą operację, jeśli ma uszkodzonego Game Geara, bo naprawdę warto. A dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i cześć!